Dzień dobry, witam w nowym odcinku. Tym razem z Panem Duchem jesteśmy na Słowacji. Wyjechaliśmy o godzinie 2:30, a jest godzina za minutę 7. Także matematycy mogą sobie obliczyć, ile czasu jechaliśmy właśnie w to miejsce. Aktualnie jesteśmy w miejscu Hrad-Lietawa. Tak, bo mamy kilka punktów zaznaczonych na swojej drodze. Jest to pierwszy punkt. Po drodze trochę padało, rzekłbym pruszyło, śnieżyło. Mam nadzieję, że jak nastanie wschód, to niebo się oczyści i bez przeszkód wlecę w górę i nakręcę to, co mam nakręcić i zmierzymy na kolejną miejscówkę. No cóż, zapraszam na odcinek. Zobaczymy, co w tym odcinku się wydarzy. Mam nadzieję, że będzie bezpiecznie, bo bezpieczeństwo przede wszystkim. To co, jest 8:25, jednak przestało padać, także chyba czas wystartować. Mamy lekką mgiełkę, być może właśnie to będzie ten efekt. Sam jestem ciekaw, co z tego wyjdzie, ale szkoda czasu. Lecimy. Jest niezłe błocisko. Ciekaw jestem, czy wziąłem wszystko. A przede wszystkim, czy wziąłem głowę i rozum, to mnie ciekawi. Ale mam nadzieję, że po ostatnich wyczynach tak. No dobrze. W zasadzie mam NDK 16, to NDK 16 zmienię na coś niższego, bo dzisiaj słoneczko nie jest jakieś ogromne. No, może tak. No może dam na 4, zaszaleję. Poszedł szalony! Chciałbym powiedzieć, że to tutaj wszystko wygląda naprawdę obłędnie. Szkoda, że trochę kropi deszcz, ale ta mgła robi robotę. Mam nadzieję tylko, że za chwilę deszcz ustąpi, a mgła pozostanie. Bo już powoli przykrywa nam zamek. No cóż, trzeba się skupić i działać. Dzisiaj chyba będę w ogóle mniej mówić podczas lotu. Jestem wystraszony. Bo jestem za granicą. Ale przecież jestem dronozaur, nie ma rzeczy, z którą sobie nie poradzę. Tylko do lasu nie będę wzywać dźwigu. Nie no, widok jest naprawdę. Szkoda, że znowu się rozpadało. Dobra, nie ma tragedii. Troszkę się tam szkiełko zmoczyło, ale ogólnie misja wykonana prawie. Bo jeszcze bym wrócił, ale przed nami jest trochę tutaj, no niestety, mgły. Co droniarz zawsze powinien mieć pod ręką? A. Drabinę. B. Suszarkę. Po ujęciach znowu pada śnieg. Tak kontrolnie tylko mówię, że jest godzina za 20:10, także no, nie jest jakoś super fantastycznie, tym bardziej, że dzień jest krótki, bo o godzinie chyba 16 już jest zachód. Jak na 4 miejsca do zrobienia albo 5 dzisiaj, no to trochę czasowo jestem w plecy, ale nie ma czym się przejmować. Niezawodny EcoFlow, proszę Państwa. Trzeba baterię ładować. Nie ma to tamto. Czasami mnie zastanawia, jak ci droniarze latają przy wodospadach. Przecież te drony na pewno im mokną. Jeszcze jedna rzecz, dosyć istotna. Zamiast suszarki mogą być te takie wkłady, te kulki takie wyciągające wilgoć. O, jest to pomysł.
Kurde, ale wpadłem na to. Ciekawe, czy byłem pierwszy. Pewnie pierwszy był ten, kto wymyślił te kulki wciągające wilgoć. Cholera jasna. Ten wyjazd przypomina mi mojego dronotripa. Chyba numer 3. Jak jechaliśmy z Tomkiem właśnie po Dolnym Śląsku i cały czas padał śnieg, albo śnieg z deszczem. No i pamiętam, że po tym dronotripie strasznie się zraziłem do wyjazdów w taką pogodę. No i nie chciało mi się jeździć, bo po pierwsze było zimno, a po drugie materiał był taki osowiały, że tak brzydko powiem. Ale tutaj w ogóle mi to nie przeszkadza. To znaczy, chciałbym powiedzieć hej przygodo i no co będzie, to będzie. Bardzo mi się podoba to, że jest mgła i liczę po prostu na przerwy w padaniu, że jednak nastanie cisza z deszczem, chwila spokoju, kiedy będzie można się unieść w górę i poszybować. Tak jak należy. Wśród mgieł. Wtedy będzie jakiś dziwny klimat, no taki może mroczny, światła nie ma, ale jest ok, nie tracę nadziei. Nawet nie liczę na słońce, żeby nie było. Już wiadomo, po co się kupuje SUV-y. Żeby chociażby spróbować, czy wjedzie pod taką śliską górę. Ale tutaj to naprawdę było hardkorowo. Dobra. Coś więcej trzeba dodawać? Nic. No, mówię, że jest lekka adrenalina. Nie dość, że takie warunki, to jeszcze skały, drzewa i tak dalej. No, muszę zawrócić. Pierwsze co, to muszę znowu wytrzeć drona i zadbać o jego bezpieczeństwo. Mówię, że nic nie mówię, bo miejscówka jest Zazwyczaj podlatuję blisko zamków, ale teraz coś nie lecę blisko. Jest za szaro, za ciemno. Nie chce mi się w ogóle tam podchodzić. Latam bardzo zachowawczo i prędzej filmuję krajobraz łącznie z tym zamkiem niż sam zamek. Myślę, dlatego, że to latam też na wyjeździe. To jest jakaś tam przyczyna też główna. Jesteśmy w Bojnicach, w zamku Bojnice. Tak naprawdę znaleźliśmy miejsce ledwo jakieś takie wolne i nie ma co tracić czasu, tylko po prostu działam, bo zbliża się zmrok. Już muszę się rozglądać, bo już mam właśnie po ostatnim torze
żebym w nic nie uderzył. Czekasz aż spadnę? I powiem, ja pierniczę, ostatnia miejscówka i spadłem. Nie. To nie wydarzy się dzisiaj. Jesteśmy na zamku w Bojnicach. Teraz już wyszło słońce, które zachodzi. Takie dziwne zdanie. Ale cały dzień towarzyszyły nam chmury i deszcz. I jeszcze do tego śnieg. Jest już chwila przed 4, także jest zachód. Tak naprawdę to już nie chce mi się podnosić drona, bo już trochę się dzisiaj nalatałem, dłużej się wyczekałem tak naprawdę na dobrą pogodę. Zrobiliśmy chyba 4 miejsca. Nie jest to dużo, ale wydaje mi się na teraz, że te miejsca, w których latałem, no, zrobią robotę. Wydaje mi się, że te chmury, które były na wysokości tam 100-120 metrów, będą się fajnie przecinały z obiektywem drona, także będzie taki klimat może baśniowo-bajkowy, a zarazem mroczny. Co wyjdzie, nie wiem, wy już pewnie wiecie, bo pomiędzy są puszczane zazwyczaj urywki w moich odcinkach. Ten trip miał być trochę dłuższy, ale dzisiaj zjeżdżamy do domu. No i wyjeżdżamy jutro po godzinie 14, także ciąg dalszy nastąpi. Możliwe, że nie wyjedziemy, no jeżeli pogoda nie będzie sprzyjała, bo dzisiaj nie mógłbym nazwać tego, że właśnie pogoda sprzyjała. Myślałem, że będzie ogólnie... Tu w Bojnicach chyba jest zoo. Myślałem, że coś tam. No, także tyle. Do zobaczenia. Dzień drugi. Aktualnie jesteśmy w centrum Bratysławy. Zamek Bratysławski jest właśnie tutaj za mną. I cóż, idziemy na pieszo z takim to małym tobołkiem. Wziąłem Mavica 3 Mini Pro ze sobą. Chowam go właśnie tutaj i być może gdzieś wylecę. Ogólnie jest tak ciemno, że po ostatnich wyczynach trochę boję się latać. Szczególnie dlatego, że tutaj jest dużo kabli i boję się, że mogę gdzieś zawisnąć, a nie chciałbym drugiego dnia rozpocząć od szukania drona. Także najpierw trzeba będzie zobaczyć, skąd można latać i jak. Jeżeli nie zdecyduję się na latanie, myślę, że zrobię to o wschodzie. Dzisiaj przebyliśmy trasę około 500 km, a wczoraj musieliśmy wrócić do domu, także już praktycznie ponad chyba 1000 km za nami. Te kilometry jeszcze się zwiększą, bo przed nami kolejne dni latania. Zobaczymy, co się wydarzy. Idziemy na obczajkę. Chcę tylko powiedzieć, że czasami opłaca się jechać tyle kilometrów, żeby zobaczyć coś w nocy z góry. Bo po pierwsze, miasto Bratysława z góry wygląda cudownie, jest pięknie oświetlone i w ogóle no, jestem zachwycony. A do tego sam zamek, który jest postawiony na wzgórzu, no, wygląda obłędnie z widoku drona. Dzisiaj użyłem Mavica 3 Mini Pro i wydaje mi się, że będę zadowolony. On ma dosyć szeroko otwartą przesłonę, bo chyba tam jest 1.8, także akurat w tych warunkach sprawdza się idealnie. Mam zmarznięte ręce, nie wziąłem mojego ogrzewacza, ale nie przeszkadza mi to cieszyć się tymi pięknymi widokami. Na razie skupiałem się na tym, żeby latać, w nic nie uderzyć i zrobić fajne kadry, a teraz stanę przy murku i po prostu będę napawać mój wzrok tymi widokami, które tu są. Jest jeszcze opcja, że pojedziemy do miasta, no ale to jeszcze się okaże.
dobra. Przypomniałem sobie właśnie, czy sformatowałem kartę, czy nie, ale jednak sformatowałem, więc wszystko się zgadza. Jest przeokropnie zimno. Palce mam już czerwone z mrozu, ale zamek Devin, tak, to jest to. No, zamek Devin, strasznie jest zimno, aż musiałem założyć rękawice, bo po prostu palce mam czerwone od mrozu. Jest chyba po 8 godzinie. Poranek spędziliśmy jeszcze w zamku w Bratysławie. Starałem się zrobić takie ujęcia o wschodzie, no ale niestety zapomniałem filtra ND i do tego strasznie wiało, więc nie wiem, czy w ogóle wyjdzie taki film. Minusem jest to, że w Mavicu 3 Mini, że on ma dosyć niską przesłonę. Znaczy, jest zaletą i wadą w niektórych momentach tak naprawdę, bo przy 1.7 przysłonie sprawdziłem, o poranku no, było za jasno. I tam nie ma zmiennej przysłony. Ja jestem przyzwyczajony do tego, że latam trójką dużą i mogę sobie regulować przysłonę zależnie od warunków pogodowych. Jeżeli zapomnę filtra ND, mogę sobie ściemnić F-em. No tutaj niestety nie było takiej opcji, a ja niestety nie lubię mieć materiału złego, przepalonego, więc zrobiłem krótkie ujęcia i pojechaliśmy prosto tutaj. Mam nadzieję, że ten zamek mi to wynagrodzi, jak już będę siedzieć przy komputerze i będę montować. Wy widzicie właśnie to teraz. Jedziemy na kolejną miejscówę. Tak, porywy wiatru do 52 km. Ja jestem cały zmarznięty. Zimno mi w stopy, zimno mi w ręce i sam nie wiem, co wyjdzie z tych dwóch zamków, które przed chwilą kręciłem. Nie czuję się komfortowo, ponieważ dron pokazuje mi, że jest silny wiatr i w razie RTH nie będzie mógł wrócić sam, także latam bardzo zachowawczo. B, jest totalnie zimno. C, aby nakręcić ten zamek, trzeba było zmienić 2 razy miejsce, bo ze względu tego właśnie, że jest dosyć silny wiatr, no, nie mogłem na górze wlecieć za zamek, bo po prostu boję się, że właśnie stracę zasięg. Także zjechaliśmy na dół i tutaj był drugi start. Nie wiem, no, ani słońca. Słońce może jest takie przydymione, ale to sam nie wiem, co z tego będzie. Tak naprawdę można by się zastanawiać, czy te dronotripy są warte tego, żeby w taki wiatr, w taką zimnicę jechać no, ponad 1000 km, zrobić ogólnie kilka tysięcy kilometrów, bo to chyba wyjdzie nas ponad 2000 km i marznąć, być niezadowolonym z tego, że jest szarówa, no i ogólnie warunki nie za super sprzyjające dla wakacjowiczów. Ale A, my nie jesteśmy wakacjowiczami, B, jesteśmy turystami, którzy lubią odwiedzać miejsca, w których stoją takie dziwne rzeczy. Kto go tu postawił, dlaczego, w jakim celu, nie wiadomo. Ale fajnie czasem się przy tym zatrzymać, popodziwiać trochę właśnie uroków i natury, nawet w tej brzydkiej pogodzie, no i takich dziwnych konstrukcji, które są trochę zardzewiałe i mają już swoje lata, ale czemu by nie? Nie tylko robimy ujęcia z powietrza, ale też podziwiamy to z ziemi, co tutaj się znajduje. Straszna szarpanina słów, okropnie, bo już mi chyba słowa razem z wiatrem wylatują, tak mi się wydaje. Przez głowę, przez uszy, przez całe ciało.
warto było tu przyjechać, zjeżdżając z drogi. Super. Bardzo fajne miejsce. Warto było tu przyjechać, zjeżdżając z drogi. Czachticki Hrad, czyli ruiny XIII-wiecznej hrabiny. Jak to jest, że jesteśmy tutaj pośrodku łąki, albo raczej jakiegoś mini pola, działki? Ano tak, że chcieliśmy podjechać pod sam zamek, ale niestety trzeba było iść na pieszo ponad kilometr, także nie ma już na to czasu, bo za chwileczkę będzie zachód. Pojechaliśmy od drugiej strony i znaleziony został taki oto właśnie punkt. Zamek jest dokładnie w tamtym miejscu, a dla mnie bardzo ważne jest to, żebym widział go z oddali, no bo ponieważ będę widzieć, w którym miejscu znajduje się dron, a nie tylko nawet ja, tylko też mój obserwator. Pan Duch. Okej, dobra. To nic. Zabieramy się do dzieła. Nie wiem, co z tego wyjdzie, ale to, co wyjdzie, zobaczycie właśnie teraz. Takie wyjazdy mają to do siebie, że późno chodzi się spać i bardzo wcześnie się wstaje. Dlatego są z reguły męczące. Jeżeli jeszcze jest, tak jak teraz, zima, no to wygląda to w ten sposób, że jest duże natężenie miejsc przez bardzo krótki okres czasu, ponieważ do 16 jest jeszcze jakaś widoczność, a po 16 no, już jest ciemno i trzeba zmierzać na kolejne miejsce docelowe. Także tutaj no, trzeba cały czas praktycznie jechać z miejsca w miejsce. Późno je się obiady, zazwyczaj je się w samochodzie albo gdzieś coś pomiędzy, jeżeli się uda. W lato natomiast jest dużo więcej czasu, ale to opowiem już może, jak będzie jakaś wycieczka letnia. Dzisiaj wstaliśmy o godzinie 6. Jest 7:52, więc jak widać czas bardzo szybko leci. Jesteśmy po kolejnym miejscu. No i po raz kolejny twierdzę, że praca drugiej osoby na planie zdjęciowym, że tak powiem, jest naprawdę nieoceniona, ponieważ tak jak piszą w książkach, nie na darmo ktoś to wymyślił, po prostu ta osoba wie, jak wysoko jest dron, na jakim pułapie, czy nie jest nad drzewami, czy nic nie leci i naprawdę to się sprawdza. Jeżeli lecisz samemu, to tak jak mówiłem już na zamku w Kliczkowie, musisz cały czas patrzeć w monitor, bo Ty jako operator skupiasz się głównie na ujęciach, no w zależności kto jak lata, ale ja skupiam się głównie na ujęciach. No i nie zjechałem z autostrady. Na autostradę, no ale dobrze. Ten drugi operator po prostu mówi, że mam jeszcze nad sobą dużo przestrzeni, albo z tyłu dużo przestrzeni, możesz zejść niżej, możesz wejść wyżej, widzi, czy nie leci samolot, czy nie ma nikogo innego w przestrzeni powietrznej. Jest to bardzo ważna czynność i odpowiedzialna. I te książki faktycznie no, mają rację. No zresztą wiadomo, że zawsze książki rację mają, może nie zawsze, ale rację mają. No i w tym przypadku się to akurat sprawdza, bo już złapałem się na tym, że wiele ujęć prowadziłbym no po prostu je przerywając i nie byłyby
takie, jakie są teraz i jakie bym wcześniej chciał. Teraz już być może spełniłem to małe marzenie. No cóż, takie długie ujęcia można zobaczyć głównie w moich filmach relaksacyjnych. To tam jest, że tak powiem, wisienka na torcie dla wytrwałych, tych, którzy lubią jakiś trochę kunszt operatorski, a zarazem nie śpieszą się i mogą zobaczyć, jak wygląda całe ujęcie. Bo na przykład to ujęcie, znaczy nie to, tylko różne ujęcia mogą trwać na przykład po 30 sekund. No to 30 sekund zabrane z Twojego życia to już jest dużo, ale no, czasami te 30 sekund spędza się na większe głupoty, także zapraszam do filmów relaksacyjnych. Jeszcze się okaże, że na koniec całej naszej wycieczki, podróży wyjdzie słońce. Oczywiście po to zawsze, żeby płakać na sam koniec, że ojejku, słońce wyszło na sam koniec, a mogło być tak przez cały czas. I faktycznie, no rozjaśnia się. No, są chmury, ale gdzieś tam to słońce się przebija. Ale może tylko dlatego, że to jest wschód i słońce jest nisko, więc jeszcze pokazuje swoje małe szpony piękności. A tak naprawdę zaraz wejdzie nad chmury i będzie bye bye, do widzenia. A my też mówimy do widzenia, pa Słowacja, było fajnie. No i tak to właśnie się odbywa. No cóż, mamy 10 minut do celu, 15 km nas od niego dzieli, więc jedziemy dalej. Jak strzała, jak dron przemierza świat pan dronozaur i pan duch. Zabiliśmy sobie traskę, co? Polecieliśmy, nie ma gdzie się zatrzymać. To pojedziemy na skróty do kolejnego zamku. I te skróty były takie, że się auta zatamowały, bo było pełno śniegu. Policja przyjechała, ludzie musieli zakładać łańcuchy na koła. Także taka impreza. Spadamy stąd dalej, bo czas nagli. A oni dalej wszyscy pod tą górę i będą tam się tamować i będą się Zbieram lód z podstawy nóżek drona. Także jest zimno, ale to jest wiadome od samego początku naszej podróży. Teraz latałem nad zamkiem Streczno i potwierdza się to, co mówiłem niedawno. Operator drona to jest jedno, a drugie to jest kompan, który powie Ci, gdzie możesz latać. Doceniam to w tym tripie właśnie najbardziej chyba. I wydaje mi się, że te ujęcia na filmie relaksacyjnym, na który już teraz zapraszam, będą się pięknie prezentowały. I tu będzie można zobaczyć kunszt długich ujęć. A to wydaje mi się bardzo fajne, bo trzeba zachować całe skupienie, trzeba delikatnie prowadzić gałeczki od kontrolera, no i do tego jeszcze gimbala. Także to nie jest lada sztuka. Na dzisiaj to już koniec. Także zapraszam na kolejne odcinki i na wszystkie filmy. Skąd? Ze Słowacji. Pozdrawiam. Ahoj. Tym razem odbyła się podróż bez żadnych większych przygód dronowych, że gdzieś wylądowałem na drzewie i tak dalej, z czego bardzo się cieszę. Oczywiście, tak jak mówiłem w poprzednich odcinkach, zdarzyło mi się to dopiero 2 razy przez 4 lata, więc tym razem było małe prawdopodobieństwo, że gdzieś uderzę, no ale przy takich teraz długich lotach, które wykonywałem, zawsze jest szansa jakiegoś niebezpieczeństwa, nie ma tak, że jest 100% clear. No i co? Bardzo się cieszę, że wszystko się udało i już nie mogę doczekać się kolejnego wyjazdu. Mimo że jest zimno, to jestem szczęśliwy. Hurra! Instagram Dronozaur Prime.
Z takich prostych, przyziemnych rzeczy, to tam niedaleko jest Orlenek. Zatrzymamy się na Orlenku. Zrobimy co potrzeba, czyli zatankujemy i zjemy hot doga z kawą. Coś wspaniałego, ciepłe żarcie, no bo czas nas nagli.